Rzućmy może na początek okiem na instrukcję obsługi, która tutaj się znajduje. Tu jest taki element trzymający tę czaszę czy kopułkę dzwonka, jest tutaj właśnie ta czasza dzwonka, jest młoteczek z takim przerywaczem. Ten zestaw jest w bardzo ładnym stanie, wszystko jest super zachowane. My mamy do dyspozycji taką klasyczną, płaską baterię. Zakładam tutaj czaszę dzwonka. Teraz ważny element, czyli ten młoteczek. Wydaje mi się, że w zasadzie ten dzwonek mamy już złożony. Mamy tak, zamontowany tutaj elektromagnes. Uruchamia się przepływ prądu przez elektromagnes i znowu już coraz lepiej ten dzwonek działa. Jest to kwestia regulacji. Sprawdźmy po tych naszych eksperymentach, jak wygląda teraz stan naładowania tej baterii. Cześć, ten dzisiejszy odcinek nagrywam w połowie września i dosłownie tydzień czy 10 dni temu rozpoczął się oficjalnie nowy rok szkolny. Rozpoczął się od symbolicznego pierwszego dzwonka i właśnie dzwonkowi chciałbym poświęcić ten dzisiejszy odcinek. To nie będzie taki dzwonek, jaki wisi na szkolnych korytarzach, chociaż taki być może kiedyś sobie też obejrzymy, ale w sumie będzie to dzwonek działający na bardzo podobnej, właściwie identycznej zasadzie. Będzie to taka zabaweczka, gadżet edukacyjny używany właśnie w szkołach. Mam nadzieję, że działający i dający jednak pewien wgląd w zasadę funkcjonowania, w zasadę działania prostych urządzeń opartych o elektromagnesy. Na stole warsztatowym mam dzisiaj bardzo fajną rzecz. Przyznaję, że bardzo się ucieszyłem, jak to znalazłem. Jest to zestaw elementów do montażu dzwonka elektrycznego, narzędzie edukacyjne przeznaczone w tym przypadku dla szkół specjalnych, pomoc naukowa wyprodukowana przez właśnie Fabrykę Pomocy Naukowych w Nysie. Przyznaję, że w tej chwili nie wiem dokładnie z którego roku, bo nie ma tutaj na pudełeczku daty, ale przypuszczam, że jest to gdzieś koniec lat 70., raczej lata 80. Powiedziałbym, nawiasem mówiąc, pudełeczko jest oklejone takim charakterystycznym papierem z takim wzorkiem, w jaki wtedy, pamiętam, okładało się zeszyty czy podręczniki. Zobaczymy, być może w środku gdzieś tutaj jakaś data będzie się znajdowała. Co zawiera ten zestaw? Tutaj jest fajnie zabezpieczony taką grubą folią bąbelkową. No i tutaj mamy poszczególne elementy, które pozwolą nam złożyć dzwonek elektryczny. Jest tutaj cała płytka, do którego wszystkie elementy będą przykręcone, przewody, aczkolwiek przyznaję, że te przewody są moje, ich nie było tutaj w komplecie. Tu jest taki element trzymający tę czaszę czy kopułkę dzwonka, jest tutaj właśnie ta czasza dzwonka, jest młoteczek z takim przerywaczem, są tutaj różne styki, tutaj są takie przewody, no i jest oczywiście najważniejsza część takiego dzwonka, pomijając tę czaszę, czyli taki malutki elektromagnes. Nawiasem mówiąc, od razu zauważyłem, że jest tutaj odłamany taka końcówka przewodu od tego elektromagnesu. Spróbujemy to wszystko przylutować. I co jeszcze? I mamy tutaj też instrukcję obsługi takiego zestawu elementów do montażu dzwonka elektrycznego do zastosowania podczas lekcji pracy techniki. Tutaj też z logo Fabryki Pomocy Naukowych w Nysie. No i mamy tutaj też taki bardzo wyraźny schemat elektryczny takiego dzwonka, bardzo prostego dzwonka, no i rysunki montażowe, jak wszystko to na takiej płytce powinno być zmontowane. Generalnie ten zestaw jest w bardzo ładnym stanie, wszystko jest super zachowane i tak jak Wam powiedziałem, bardzo się cieszę, że taki zestaw znalazłem. Tak jak Wam powiedziałem, jest to pomoc naukowa przeznaczona do wykorzystania na lekcjach pracy techniki, czy jak się kiedyś mówiło, zajęciach praktyczno-technicznych, ZP-tach w szkołach specjalnych, ale przyznaję, że ja pamiętam ze szkoły podstawowej, że właśnie na lekcjach ZPT, zajęć praktyczno-technicznych, podobne zestawy chyba używaliśmy, nie wiem czy takie same, ale pamiętam, że też jakieś dzwonki montowaliśmy. Były w ogóle takie bardzo fajne, duże zestawy montażowe w szkołach podstawowych z wieloma elementami. Tam był jakiś silniczek elektryczny i jakieś żaróweczki i chyba właśnie elementy dzwonka. Pamiętam, że było to duże takie pudełeczko, które dostawaliśmy wtedy w szkole do wykorzystania na lekcjach. Można było z tego montować właśnie różne też pojazdy zasilane tym silniczkiem elektrycznym, jakieś elementy wszelkiego rodzaju
I bardzo bym się cieszył, gdyby kiedyś taki, nie wiem czy to było polskie, czy było to importowane gdzieś z NRD, tego nie pamiętam, gdyby udało mi się taki większy zestaw kiedyś zdobyć, no ale dzisiaj obejrzymy sobie ten malutki zestaw właśnie do montażu dzwonka elektrycznego. Rzućmy może na początek okiem na instrukcję obsługi, która tutaj się znajduje. Jest to instrukcja opracowana, czy w ogóle cała broszurka do tego dzwonka jest opracowana przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie. Tutaj są podani autorzy. Pomoc wraz z instrukcją opracowała Danuta Jasińska, rysunki wykonał Wacław Piotrowski, redaktor techniczny Jadwiga Morawska. Pomoc wraz z instrukcją została zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania pismem takim i takim. Chyba nie jestem pewien, na końcu jest 87, może z 87 roku, do nauczania pracy techniki w klasach 7 i 8 szkół podstawowych specjalnych. Producent Fabryka Pomocy Naukowych w Nysie, ulica Słowiańska. Druk instrukcji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, ulica Śniadeckich 17 w Warszawie. I to jest też ciekawe, bo później może w dalszej części tego nagrania powiem Wam, co jeszcze, jaka jest historia tego budynku, który mieści się do dzisiaj, starej przedwojennej kamienicy, znajdującej się do dzisiaj, dokładnie pod tym adresem w Warszawie przy ulicy Śniadeckich. Przeznaczenie: zestaw elementów do montażu dzwonka elektrycznego jest przeznaczony do stosowania na zajęciach z przedmiotu praca technika w szkołach specjalnych. Pomoc ta jest zawarta w wykazie wyposażenia szkół podstawowych specjalnych w pomocy naukowej, sprzęt itd., itd. Jest to pomoc przeznaczona do ćwiczeń uczniowskich. To mnie też, przyznaję, bardzo interesuje fakt, że tego rodzaju zestawy były wykorzystywane w szkołach specjalnych, ponieważ mój wujek i moja ciocia, obydwoje już niestety nie żyjący, byli właśnie z wykształcenia pedagogami specjalnymi i pracowali przez wiele, wiele lat w szkołach specjalnych, zwłaszcza mój wujek, moja ciocia pracowała raczej w szkołach dla dzieci niedowidzących lub niewidomych, natomiast mój wujek rzeczywiście pracował w szkołach specjalnych i prowadził tam bardzo różne zajęcia i wcale bym się nie zdziwił, gdyby wśród tych zajęć nie było też lekcji, w których wykorzystywane były tego rodzaju zestawy elektryczne, może właśnie takie zestawy do montażu dzwonka. Tutaj mamy opisane wszystkie elementy. Zestaw elementów do montażu dzwonka elektrycznego przechowywany jest w pojemniku wykonanym z folii PCV. W pojemniku są wykonane odpowiednie gniazda, w których mieszczą się poszczególne elementy do montażu dzwonka. Rysunek numer 1 przedstawia widok pojemnika po zdjęciu pokrywy, czyli wszystko to, co widzimy tutaj właśnie w tej nie wiem, foremce, czy w tym pojemniczku. W skład zestawu do montowania dzwonka wchodzą przedstawione poniżej elementy. Podstawa z zaciskami, tutaj mamy wkręty z główkami bakelitowymi, na przykład o tutaj, sprężynki, prawdę mówiąc, aha, już wiem, tutaj sprężynka znajduje się pod jednym z tych, o tutaj, pod jednym z tych styków. No i jest młoteczek z przerywaczem, czyli ten ważny element dzwonka. Jest cewka, czyli tutaj ten elektromagnes, jest czasza dzwonka, no i są te wkręty z główką bakelitową. Jest też instrukcja dla nauczyciela, schemat elektryczny i rysunki montażowe dzwonka. Tu jest jeszcze raz podany schemat, tutaj jest pokazany montaż takiego dzwonka krok po kroku. Aha, no i tutaj są jeszcze różne przykłady zastosowania takiego elektromagnesu na różnych lekcjach, czy przyrody, czy właśnie zajęć praktyczno-technicznych. Tutaj nauczyciel mógł pokazać funkcjonowanie takiego jednego lub kilku magnesów. Ja mam niestety tylko ten jeden, który znajduje się tutaj w zestawie. No i jest tutaj przedstawione są w punktach to, co uczniowie mogą wynieść z takiej lekcji. Mogą nauczyć się, że elektromagnes ma bieguny magnetyczne, że ich położenie można wyznaczyć za pomocą igły magnetycznej, w zależności od tego, jak podłączymy baterię do odpowiednich przewodów, jak ułoży się polaryzacja na tych przewodach.
Elektromagnes oddziaływuje na igłę magnetyczną identycznie jak magnes trwały. Zmiana kierunku przepływu prądu powoduje zmianę położenia biegunów elektromagnesu dokładnie i podobnie jak w przypadku magnesów trwałych, elektromagnesy zwrócone do siebie biegunami jednoimiennymi odpychają się, a zwrócone do siebie biegunami różnoimiennymi przyciągają się. No my tego tutaj nie obejrzymy, tak jak powiedziałem, bo mam tylko jeden taki elektromagnes. Generalnie jest tutaj dalej króciutki rozdział przedstawiający, opisujący elektromagnesy i ich zastosowanie w technice. Można tutaj podłączyć taki elektromagnes do bateryjki i zobaczyć, że przyciąga gwoździe. No i to jest właściwie wszystko. Na końcu jeszcze chwileczkę, chodzi mi o zasilanie tego dzwoneczka. Dzwonek elektryczny jest zasilany prądem stałym o napięciu 4,5 V. Źródłem prądu może być bateryjka 4,5 V lub dowolny zasilacz prądu stałego. My mamy do dyspozycji taką klasyczną, płaską baterię o napięciu 4,5 V. Myślę, że ona tutaj nam w zupełności wystarczy. No i na końcu uwagi: po zmontowaniu dzwonka i włączeniu go do źródła prądu elektrycznego uczniowie powinni przeprowadzić regulację przerywacza, przekręcając odpowiednio wkrętem z główką bakelitową. Tutaj później sobie to obejrzymy. I przy korzystaniu z zasilacza należy przestrzegać zasad bezpiecznej pracy przy urządzeniach zasilanych energią elektryczną. My tutaj z zasilacza korzystać nie będziemy. No i tutaj jeszcze jest prośba, żeby uwagi o przydatności niniejszej pomocy, jej zaletach i ewentualnych usterkach, a także uwagi o instrukcji prosimy przysyłać na adres: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Zakład Szkolnictwa Specjalnego, ulica Śniadeckich 00654 Warszawa. To jest wszystko, co w tej instrukcji się znajduje. Zostawmy sobie tutaj te rysunki montażowe dzwonka i spróbujmy ten dzwonek zmontować, ale najpierw chciałbym tutaj przylutować ten jeden ze styków, który najwyraźniej odłamał się tutaj od tego przewodu. Myślę, że to warto będzie najpierw zreperować. Moglibyśmy oczywiście zdjąć tę izolację i po prostu przykręcić ten przewód do jednego z tych styków, ale szkoda byłoby, warto, żeby to było w oryginalnym stanie. Także to zrobimy na samym początku. Ok, przyniosłem sobie tutaj tymczasem taką drewnianą podstawkę, lutownicę, zdjąłem troszkę izolacji z tego przerwanego przewodu. O, myślę, że teraz powinno się to wszystko bardzo ładnie trzymać. Dobra, później to sobie jeszcze wytrę. Możemy nawet teraz już nałożyć tutaj na ten przewód tę osłonkę. O, wygląda to całkiem fajnie. Myślę, że będzie się już teraz solidnie trzymało. Wyciągnąłem też rysunek montażowy naszego dzwonka. Wyciągam wszystkie elementy. Dobra, tutaj foremeczka jest już pusta. Zacznijmy montaż na tej płytce. Tutaj będą styki przewodów. Tutaj musimy zamontować tą czaszę dzwonka. To jest tak dosyć fajnie zrobione, że dzięki tym otworom takim podłużnym można później regulować położenie tych poszczególnych elementów. Ok. Tutaj się przyda śrubokręt. Zakładam tutaj czaszę dzwonka. Wkręcam śrubkę. Zamontujmy elektromagnes w takim razie. Tutaj mamy śrubkę, która będzie go trzymała od drugiej strony. Musi być w ten sposób. Ok. Położenie elektromagnesu tutaj po odkręceniu tej śrubki, zobaczcie, też można dosyć fajnie regulować. Na razie tego mocno nie dokręcam. Teraz zamontujmy ten młoteczek razem z przerywaczem. Tutaj widzę, że na tych rysunkach montażowych, przepraszam, pokażę Wam to, wyświetlę też tutaj może z boku. Widzę, że na rysunkach montażowych ta śrubka, ta jest zamontowana tak jakby od środka, natomiast tu widzę, że ona jest już z tej strony i myślę, że to jest generalnie chyba wszystko jedno. Mogę ten młoteczek tutaj... Momencik.
O, teraz jest wsunięty. Mogę go tutaj dokręcić. Zaraz sobie położenie tych wszystkich poszczególnych elementów zaraz sobie spokojnie doregulujemy. Teraz muszę połączyć tutaj te styki z przewody idące od elektromagnesu do tych styków na płytce. Dobra. Mamy to zrobione. Teraz tę kopułkę dzwonka chyba trzeba będzie troszeczkę odsunąć, ale to sprawdzimy sobie to w działaniu. Przerywacz. Tak, jest chyba za bardzo skręcony. Elektromagnes bym dał może troszeczkę do przodu. Dobra, tutaj ewentualnie jeszcze zaraz doregulujemy. Wydaje mi się, że w zasadzie ten dzwonek mamy już złożony. Mamy tak, zamontowany tutaj elektromagnes, połączony z tymi dwoma stykami. Mamy założony cały ten młoteczek z przerywaczem. Mamy przykręconą tę kopułkę czy czaszę dzwonka. I tak jak patrzę, powinno to w zasadzie działać. No zobaczcie, tutaj po uruchomieniu elektromagnesu powinien on przyciągnąć ten cały młoteczek i młoteczek powinien uderzyć w kopułkę dzwonka. Jednocześnie tutaj przerwany jest wtedy obwód i elektromagnes powinien się wyłączyć. I młoteczek wraca w swoją poprzednią pozycję. Tutaj wtedy jest zamknięty obwód, uruchamia się przepływ prądu przez elektromagnes i znowu cały proces zaczyna się od początku. Spróbujmy po prostu teraz, czy ten dzwonek działa. Mam tutaj przewody do niego, ale tak sobie myślę, że chyba wygodniej byłoby wziąć takie wtyki bananowe, jeżeli one tutaj pasują, bo da się je wtedy w te styki wetknąć. O, mam tutaj takie przewody od miernika czy od oscyloskopu. Patrzę, czy one... Tak, super, pasują. Dobra, teraz tak, umyślnie trochę źle to podłączam, bo zobaczcie, co się stanie teraz, jeżeli wetkniemy tutaj w te styki, połączymy z tymi przewodami idącymi do elektromagnesu. Biorę sobie naszą bateryjkę. No i zobaczmy. Ok. Elektromagnes działa, ale sam dzwonek jeszcze nie działa poprawnie. W tej chwili, jeżeli połączę tutaj, zamknę tutaj obwód, połączę te styki z baterią, no to po prostu elektromagnes zaczyna przyciągać ten młoteczek, przyciąga go i trzyma go w tej pozycji. Żeby zaczęło to działać tak, jak powinien działać dzwonek, muszę jeden z tych przewodów połączyć tutaj, z tym stykiem. On w tej chwili za pośrednictwem tutaj tej blaszki, zobaczcie, idzie prąd tędy, przez tę blaszkę, tędy i tym przewodem do elektromagnesu. Natomiast jak zadziała elektromagnes, tak jak już wspominałem, przyciągnie ten młoteczek, ale jednocześnie, zwróćcie uwagę, tutaj zostanie przerwany ten obwód prądu. Tędy nie będzie już płynął prąd do elektromagnesu, elektromagnes się wyłączy, młoteczek wróci z powrotem na swoją pozycję, znowu tutaj połączy się ta część młoteczka, czyli ten przerywacz tutaj z tym stykiem, znowu popłynie prąd do elektromagnesu i elektromagnes znowu zacznie działać, rozłączyć się, działać, rozłączyć się, działać, rozłączyć się. W tej chwili ten dzwonek powinien być sprawny. No i zobaczmy. On w tej chwili działa, tylko że nie uderza tutaj ten młoteczek prawidłowo w tą czaszę dzwonka. Spróbujmy po pierwsze troszeczkę cofnąć ten elektromagnes. Zobaczmy teraz. Ok, teraz on jest w ogóle za słaby. Nie daje rady dociągnąć tego młoteczka. To w takim razie tę kopułkę dzwonka przesuńmy troszkę bardziej tutaj w tę stronę. Zobaczmy teraz. Już zaczyna to działać. Poregulujmy jeszcze trochę tym przerywaczem.
Aha, za bardzo. No już coraz lepiej ten dzwonek działa. Jest to kwestia regulacji właściwie 3 rzeczami. Po pierwsze tutaj tą śrubką przy przerywaczu zmieniamy tutaj napięcie tego młoteczka. Myślę, że tak jest ok. Jeżeli jeszcze trochę przekręcę, to już nie będzie się tutaj rozłączał obwód. Po drugie, położeniem tego elektromagnesu możemy to regulować. No i po trzecie, położeniem tej czaszy dzwonka. Może ja tutaj spróbuję coś podłożyć, tak żeby ten dzwonek był lepiej widoczny. Zobaczmy. Myślę, że teraz działa to już całkiem fajnie. Nawiasem mówiąc, tutaj ta polaryzacja w tej chwili nie ma znaczenia. Będzie działał zarówno tak, jak i tak. No, myślę, że jeszcze trochę można by tutaj pokombinować, żeby ten dźwięk dzwonka osiągnąć troszeczkę czystszy. No, można się tutaj pobawić w różnego rodzaju regulacje. Myślę, że mamy całkiem fajnie działający dzwonek elektryczny, oparty w sumie na bardzo prostej zasadzie, a ja obiecałem, że powiem wam jeszcze o ciekawostce historycznej, mianowicie, tak jak już wam wspomniałem na początku, ta instrukcja została wydana przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Zakład Szkolnictwa Specjalnego przy ulicy Śniadeckich 17 w Warszawie. Tam opracowano całą tę konstrukcję tego dzwonka, który później wyprodukowała Fabryka Pomocy Naukowych w Nysie. A to jest o tyle ciekawe, że kiedyś, dawno, dawno temu, przygotowując jakieś publikacje czy jakieś inne wystawy dotyczące trochę historii Warszawy i trochę biografii osób związanych z Warszawą, z Powstaniem Warszawskim, trafiłem na taką dawną, przedwojenną szkołę. To było Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Wychowawczo-Oświatowego Przyszłość, które właśnie w latach międzywojennych, chyba od końca lat 20., na pewno w latach 30., mieściło się właśnie w budynku przy ulicy Śniadeckich 17. To jest ta sama kamienica, która przetrwała wojnę, przetrwała powstanie warszawskie, została odremontowana po wojnie. Przez jakiś czas, chyba w latach 50., na początku lat 50. mieściło się tam jakieś technikum mechaniczne, z tego co pamiętam. Natomiast dzisiaj w tej kamienicy znajdują się różne budynki biurowe. Chyba już takiego ośrodka badawczo-rozwojowego pomocy naukowych tam nie ma, aczkolwiek tego tak na pewno nie wiem. Kiedyś tam nawet zajrzałem i w tym budynku znajduje się też taka tablica pamiątkowa, która upamiętnia uczniów, absolwentów, nauczycieli tego gimnazjum i liceum Towarzystwa Wychowawczo-Oświatowego Przyszłość, którzy zostali zamordowani lub zginęli podczas II wojny światowej, czy podczas Powstania Warszawskiego, czy podczas wysyłek do różnych obozów koncentracyjnych. Nawet miałem osobiście możliwość poznania co najmniej 2 absolwentów tej szkoły. Jeden z nich jeszcze krótko przed wybuchem wojny ukończył tę szkołę, drugi już w czasie okupacji na tajnych kompletach, właśnie jako uczeń tej szkoły mieszczącej się w kamienicy przy ulicy Śniadeckich 17. Także dla mnie było to też takim dużym zaskoczeniem i taką fajną niespodzianką to, co znalazłem właśnie w tej instrukcji zestawu elementów do montażu dzwonka elektrycznego. Jeśli chodzi o samą Fabrykę Pomocy Naukowych w Nysie, to króciutko poszukałem w internecie, znalazłem tylko informację, że powstała ona w 1966 roku. Mieściła się tam właśnie przy ulicy Słowiańskiej i działa tak naprawdę do dzisiaj. Przez dziesięciolecia zaopatruje szkoły, placówki edukacyjne w meble, w różne elementy wyposażenia edukacyjnego, no i właśnie w pomoce naukowe do
różnych przedmiotów. Tutaj przy okazji jednego krótkiego nagrania pokazywałem Wam kiedyś taki woltomierz, właśnie też z logo Fabryki Pomocy Naukowych w Nysie, aczkolwiek to jest właściwie chyba tylko obudowa z tej fabryki, ponieważ no, sam woltomierz pochodzi z Lumelu, także no, była to tylko kwestia zamontowania go w obudowie, przygotowania tutaj takich styków ułatwiających jakieś eksperymenty z tym woltomierzem. Nawiasem mówiąc, skoro mamy już ten woltomierz, to możemy sprawdzić teraz stan naładowania tej bateryjki. Woltomierz pokazywałem Wam już, tak jak wspomniałem, no już myślę, że z miesiąc albo 2 miesiące temu. Wtedy ta bateryjka była właściwie kompletnie naładowana. Tutaj jest plus, tak? Tak, ten czerwony będzie plus. Sprawdźmy po tych naszych eksperymentach, jak wygląda teraz stan naładowania tej baterii. Ok. 4,5, nawet troszeczkę minimalnie więcej. Także właściwie nawet nie widać, prawdę mówiąc, za bardzo śladów zużycia tej baterii po tych naszych dzisiejszych zabawach z dzwonkiem. Nawiasem mówiąc, jak szukałem informacji o Fabryce Pomocy Naukowych w Nysie, to znalazłem w ofertach internetowych do dzisiaj oferty sprzedaży dla szkół, dla placówek edukacyjnych, dokładnie, praktycznie prawie w 100% identyczne zestawy takich dzwonków produkowane do dzisiaj. No i tutaj muszę powiedzieć, że trochę mi szczęka opadła, bo tam w jednym ze sklepów internetowych oferujących właśnie przeróżne pomoce naukowe zobaczyłem, że ale to no, dosłownie identyczny dzwonek produkowany, rozumiem obecnie, kosztuje 400 zł z groszami, chyba 409 zł. I naprawdę trochę mnie zatkało, bo totalnie nie widzę uzasadnienia dla takiej ceny w tak prostym mechanizmie. Tym bardziej, że gdzieś tam na portalach aukcyjnych jakieś chińskie produkty takich dzwonków właśnie do eksperymentów, które można samemu złożyć z różnych elementów, kosztują po 20 czy 30 zł, co wydaje mi się ceną chyba uzasadnioną. No, nie wyobrażam sobie, co uzasadnia koszt takiego dzwonka powyżej kilkudziesięciu złotych. To jest naprawdę bardzo proste elementy. No, ja cały ten zestaw kupiłem chyba, nie wiem, za 20 zł góra plus przesyłka, a jest to jednak jakiś mały zabytek techniki, bo myślę, że pochodzi on prawdopodobnie gdzieś z lat 80. Także no, z jakiegoś powodu ceny pomocy naukowych są bardzo wysokie, ale mimo wszystko przyznaję, że bardzo te przyrządy do różnych szkolnych eksperymentów edukacyjnych, bardzo je lubię i mam nadzieję, że tutaj na tym kanale też będą się pojawiały jeszcze jakieś inne właśnie takie zabaweczki, gadżety edukacyjne z różnych fabryk pomocy naukowych, czy właśnie z Fabryki Pomocy Naukowych w Nysie, czy z jakichś zakładów filialnych, czy z jakichś innych wytwórni tego rodzaju sprzętu edukacyjnego. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy wspólny montaż takiego prostego dzwonka elektrycznego. Mam nadzieję, że ten w sumie łatwy, śmieszny i krótki odcinek umilił trochę czas tym z Was, którzy faktycznie niedawno we wrześniu rozpoczęli nowy rok szkolny dźwiękiem takiego pierwszego dzwonka. Mówię tutaj zarówno o uczniach, uczennicach, jak i o nauczycielach. No ale zawsze też warto pamiętać, że dzwonek jest nie tylko na początek roku szkolnego, ale też za ileś miesięcy przyjdzie ten ostatni dzwonek w czerwcu, który będzie zapowiadał wakacje i tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku.